A więc jest to mój pierwszy devlog z gierki, nad którą pracuję, która nie wiem jeszcze jaką będzie miała nazwę. Tak naprawdę zacząłem nad tą grą pracować dopiero dosłownie 2-3 dni temu. Przez ostatnie 2 dni skupiłem się na kilku skryptach, na skrypcie walki. Oj, tu coś mi się powiększyło, ale to jest nieważne w sumie. Przed chwilą jeszcze na szybko zrobiłem menu, żeby móc pokazać mniej więcej, co udało mi się stworzyć. Mianowicie chcę zrobić grę typu roguelike. Coś takiego jak, nie wiem, powiedzmy Darkest Dungeon, może trochę Slay the Spire, bo tu będzie system walki turowej. Do tego chciałbym zrobić mapę, po której gracz będzie mógł się poruszać. Jeszcze nie wiem, czy będzie to mapa, znaczy jeżeli będzie możliwość poruszania się, to będzie widok z trzeciej, znaczy z góry, kamera z góry, oczywiście grafika 2D, nie będziemy tutaj szli w żadne 3D i tak dalej. Będzie prawdopodobnie chodzenie z góry i wtedy zrobiłbym oczywiście losowo generowany strukturalnie świat, zapełniony różnymi walki, jakieś tam punkty różnego rodzaju. No teraz nie będę rozdrabniał, bo jeszcze dokładnie nie wiem, jakie będę miał plany. No ale jeżeli ktoś grał w takie gry jak Darkest Dungeon czy Slay the Spire, to dobrze wie, o co chodzi. Zresztą w tych grach są mapki, na których widać, co będzie dalej. Nie zawsze, ale często tam były takie mapki, gdzie na przykład mieliśmy, że tutaj będzie droga, będzie przeciwnik, potem będzie jakaś tam wieża, potem będzie jakaś tam nagroda, potem znowu przeciwnik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I chcę zrobić coś w tym stylu. Natomiast moja gra będzie miała kilka swoich pomysłów. Może najpierw zaprezentuję jeszcze walkę tunową, żeby tu się nie rozgadywać za dużo. Zrobię takie bardzo małe menu, specjalnie napisałem malutki skrypcik, żeby pokazać wam, że udało mi się zrobić skrypt walkę turową i każdy z tych przycisków uruchamia tą walkę, uruchamiam scenę z walką, ładuję tą scenę i ładuję też osobnego przeciwnika. Mam 3 przeciwników. To są takie bardzo proste naprawdę pixel arty, bo też gra chciałem, żeby była w pixel arcie, ponieważ no wydaje mi się, że to będzie najprostsze, co mogę zrobić. Dlatego walka pierwsza. No i wyświetla się. Walczysz z żółwiem, z turtle. Tu jest gracz, ikona Godota właśnie, bo wszystko jest na silniku Godot, żeby tutaj też powiedzieć. Mamy HP. No i co? Klikamy tam spację czy Enter. Podstawowo możemy uciec, możemy się obronić, możemy atakować. Najpierw pokażę może najprościej, czyli ucieczka. Uciekasz przed wrogiem, klikamy spację i się zamyka gra. Znaczy zamyka się, scena battle się zamyka. Znaczy jeszcze wiadomo, nie zrobiłem, żeby powracało nam do menu, ale to jest tam nieważne. Bo to na szybkości, więc zamyka się aktualnie całe drzewko, więc zamyka się również menu. Więc powróćmy do tej walki, walczysz, klikamy. Chcę zaatakować. Atakuję, zaatakowałeś przeciwnika. Zadać 18 obrażeń. Klikamy spację dalej, żeby pominąć oczywiście dialog. Oczywiście to jest tylko taki placeholder tak naprawdę. To czy ta walka będzie w taki sposób wyglądała, no to jeszcze nie wiem. Wiadomo, tu jeszcze muszą się pojawić jakieś animacje, jakieś inne typy ataków i tak dalej, to wszystko, ale to jest taka naprawdę podstawowa implementacja. Chodziło mi tylko o to, żebym mógł załadować tę scenę, żebym mógł załadować przeciwnika. No a wiecie, takie rzeczy jak ataki, defend i te różnego rodzaju zdolności, no to dodam gdzieś tam w miarę wymyślania tego, jak dokładnie będzie ta gra wygląda. To jest na razie bardzo prosta iteracja jakiegoś tam skryptu. Bazowałem na poradniku z YouTube'a, dostosowałem to też do swoich, że tak powiem, realiów. No i poza tym przez to, że zrobiłem sobie ten fajny textbox, no to będę mógł go wykorzystać też później gdzie indziej. Także klikamy spację. W tym momencie przeciwnik wyprowadził atak, zadał nam 9 obrażeń. No i co? Teraz możemy spróbować defendnąć się. I co też jest ważne, jeżeli klikniemy przycisk, to nasze przyciski stają się disable, czyli nieaktywne. To też jest ważne, dodałem takie coś. No, bronisz się przed turtlem. No i właśnie też, jeśli chodzi o nazwę przeciwników, każdy przeciwnik ma swoją nazwę i zrobimy to tak, żeby za każdym razem ładowało nam odpowiednią nazwę przeciwnika. No i dajemy spację, turtle wyprowadził atak, się z ekran zatrząsł i obroniłeś 9 obrażeń. Super. Możemy uciec, nie będę go pokonywał, chociaż mogłem sobie pokazać, jak to wygląda. Oj, coś się zacięło? Nie, dobra, nie klikam spacji. Druga walka. Tu jest Knight. Walczy z Knightem. Zaatakujmy sobie Knighta, bo Knight schodzi na 2 ataki. Zaatakowałeś Knighta, zadałeś mu 18 obrażeń. Super, świetnie. Knight wyprowadził atak. I teraz jeszcze właśnie, co jest ważne, Knight zadał ci 35 obrażeń. I teraz wyświetli się następny dialog i ten dialog mogę też spacją pominąć. A nie wyświetli się dialog, ale teraz pyk, pomijam i widzicie, pominął się dialog. Jeszcze raz, leci dialog, klikam spację i się pomija, więc zaimplementowałem też możliwość pomijania dialogu.
Nie działa to jeszcze perfekcyjnie, nie jest to jeszcze 100% implementacja tego, co bym chciał, ale już tam jakiś prosty kodzik jest, prosta funkcja jest i nawet to fajnie działa. Problem mam z myszką, bo na początku miałem pod myszkę klikanie. Niestety myszka, to zaraz wyjaśnię w kodzie jeszcze, no i pokonany. Znika, Knight został pokonany, świetnie, zamyka nam się oczywiście scena walki. Jeszcze mamy trzecią walkę, czyli byczka, tak go nazwałem, ale dobra, już nie będę z nim walczył. Właśnie, też jest taki problem, nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu powiększa mi się scena battle. Cały czas, nie wiem dlaczego. Za każdym razem jak odpalę to ta scena mi się powiększa. 3200, odpalam z tego miejsca, czyli to jest ważne, odpalam z tego drugiego, czyli placeholder menu. I już mamy 3500, nie jest 3000, tylko 3500. Cała scena ma tylko taka mała jest. Odpalam ją ze sceny battle, z głównej sceny. I wszystko jest w porządku. Wychodzę i wszystko jest w porządku. Rozmiar jest cały czas ten sam. Jeżeli odpalę placeholder menu, odpalę to tutaj. Główną scenę oczywiście odpalę. To nagle, nie wiadomo dlaczego, powiększa mi się dwukrotnie ta scena. Nie wiem czemu, dlatego zrobimy obejście tego problemu. I zaimplementowałem tutaj zmianę size'u, żeby nie było, że nam się, nie wiem dlaczego to się po prostu skaluje samo z siebie, nie mam pojęcia, w kodzie nic takiego nie ma, tutaj w placeholderze menu też nic takiego nie ma, dlatego nie wiem o co chodzi. Aktualnie mam ustawione User Interface Accept, czyli to jest chyba, z tego co pamiętam, spacja i Enter. Wcześniej miałem ustalone jeszcze, tutaj miałem wpisane sobie or input.is mouse button pressed i tu jest problem taki z tym. Tutaj mamy just pressed, czyli został kliknięty, naciśnięty raz. Jeżeli bym usunął just pressed, to mógłbym przytrzymać przycisk, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o kliknięcie, jedno kliknięcie. W is mouse button nie da się ustawić tutaj just. Nie ma czegoś takiego. Świetli nam zaraz błąd. Proszę bardzo. I jest taki problem, cofnę to, że jeżeli odpalę sobie tą scenę i przytrzymam, to wszystko dzieje się tak, jakbym miał cały czas wciśnięte, co jest dziwne, nie powinno tak być. W sensie nie rozumiem, jak to rozwiązać za bardzo, więc to jest problem jeden, że chciałem ustawić sobie pod input mouse, a nie mogę tego zrobić, bo nie da się zrobić just press, tylko jest pressed, czyli jak przytrzymuję przycisk, to wykonuje się wszystko. Także to jest na razie tyle, jeśli chodzi o skrypty, jeśli chodzi o moją walkę. Na razie mam tyle, co nie jest jakoś mega dużo. Uważam, że jest to nawet dobrze zrobione, że to działa. Cieszę się z tego. Udało się to wszystko zrobić w miarę. Wiadomo, to jest tylko taki podstawowa implementacja, ale to wszystko będzie inne. Jeszcze jest jedna rzecz, nad którą dzisiaj pracowałem, mianowicie są to statystyki. Coś tam już rzeźbiłem. Mam tu jeszcze taki rysunek, który pokazuje, znaczy ten rysunek nie jest pełny, miałem jeszcze jeden, ale chyba go skasowałem. Mam tu jeszcze taki rysunek, który pokazuje, jak mniej więcej miałoby wyglądać progresja w grze. I to jest taki naprawdę rysunek bardzo ten. Jesteśmy w początkowej fazie, czyli na zielonym polu to jest start. Od góry jest start. I początkowo wcielamy się w ucznia przywoływacza. I nasza ścieżka ucznia przywoływacza to jest ścieżka zielona, czyli idziemy sobie, mamy tutaj bazę, ogólnie są 3 bazy, takie główne. Idziemy sobie do drugiej bazy, dochodzimy tam, w trakcie tego rozwijamy naszą postać, przyzywamy nowych egzekutonerów, ponieważ będziemy przyzywać egzekutonerów, czy tam ich wykupywać, coś w tym stylu, to jeszcze trzeba wymyślić, wiadomo, ale będą 3 egzekutonerów początkowo, nie wiem, może będzie więcej, tam jakieś już statystyki, te statystyki są nieważne, bo to jest tak naprawdę, nie wiem, czy to w ogóle był sens, żebym te statystyki robił, ale coś tam już sobie nad tym kminiłem, żeby ten jakiś progres był. Nieważne, sterujemy sobie tym summonerem, dochodzimy do drugiego pola, tu jest baza numer 2 i od tej bazy jeszcze nie zaczynamy. Ta baza jest dopiero jakby znaleziona przez nas, ale nie aktywowana. Żeby aktywować bazę, będziemy musieli jeszcze udać się do bocznej ścieżki, w której będziemy musieli znaleźć jakieś tam itemy, czy cokolwiek. Jakiś po prostu będziemy musieli zrealizować cel, który dopiero nam odblokuje bazę numer 2. Po odblokowaniu bazy numer 2 będziemy mogli wcielić się w Master Summonera, czyli mistrza przyzywaczy, czy tam jak to po polsku nazwać. No i on będzie miał swoją ścieżkę do bazy numer 3. Oczywiście, żeby aktywować bazę numer 3, będziemy musieli też zrobić jakiś poboczny questik, jakiś cel i dopiero baza numer 3 zostaje aktywowana. W bazie numer 3 wcielimy się w najciemniejszego Dark Summonera, który będzie takim najmocniejszym summonerem w gierce. Póki co oczywiście to się może wszystko zmienić. I ten Dark Summoner będzie kierował najmocniejszymi najmocniejszymi katami.
Na razie myślę, że będzie to po 3 na każde z leveli, no bo tak naprawdę to jest poziom numer 1, to jest poziom numer 2, to jest poziom numer 3. Poziom numer 1 zawiera Start Hideout, pierwszego Summonera, pierwszych 3 katów, później mamy Middle Hideout, czyli niebieskie, które ma Master Summonera i 3 Executionerów, no i potem oczywiście ostatnie, które ma ostatniego Summonera i ostatnich 3 Executionerów. Na końcu jest jakiś tam boss czy cokolwiek, być może tu pomiędzy też będą jacyś bossowie, no to wszystko jeszcze jest do przemyślenia, wiadomo. No i po tym jak uda się całą grę skończyć, to jest tak zwany Endless Mode, czyli nieskończony tryb. Na razie mam tyle, na razie tyle wymyśliłem. Mam jeszcze pomysł na Fear Value, czyli strach. To będzie taki, powiedzmy, główna statystyka, można to tak powiedzieć. Tutaj mam coś tam sobie już ustalałem, że każdy Executioner będzie jakby zjadał jakąś ilość strachu z przeciwnika i ilość strachu będzie w tym przypadku odgrywała rolę jakby leczenia. Początkowi będą mieli tylko możliwość uleczenia się o 5 do 15%, potem będzie od 5 do 20%, od 5 do 25%, potem jeżeli będziemy na kolejnych, to będą wiadomo aż do 55% nawet będzie mógł się uleczyć Executioner. Co jeszcze będzie Fear dawał? Mianowicie Fear można powiedzieć, że będzie wydrapiał z przeciwników. To będzie ilość, jaką będą zjadali nasi przywołani egzekutorzy, co za tym idzie. Oni się będą leczyć, ale będą nam zabierać. Czyli będzie trochę ciężej zdobywać nasz strach. Za strach będziemy mogli przywoływać egzekutonerów i kupować jakieś tam rzeczy. Taki mam na to pomysł. Na razie jeszcze dokładnie nie wiem. No i to na razie tyle z moją gierką. Taki mam plan, takie mam pomysły. Devlog numer 1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No co, dużo rzeczy jeszcze jest do zaplanowania, dużo rzeczy jest też do zrobienia. Nie wiem jeszcze dokładnie, od czego powinien tak naprawdę zacząć, w którą stronę iść. Na razie chciałem zaimplementować jakiś prosty kod, jakieś proste funkcje, jakieś proste mechaniki, ponieważ już jakieś tam podwaliny projektu mam. Nie ma co też za dużo myśleć, tylko warto też działać. Na razie też nie rysuję zbytnio niczego, nie męczę się nad animacjami, ponieważ nie ma to zbytnio, uważam, znaczenia i sensu. Jeżeli uda mi się zrobić jakiś sensowny skrypt walki, generowanie świata i tak dalej, coś już będzie widoczne w tej grze, już będzie jakiś content, to wtedy zacznę myśleć nad poprawą graficzną, nad postaciami, charakterami, nad tym, żeby to wszystko jakoś wyglądało. Także co? Długa droga przede mną, trudna, wyboista. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Nie wiem, czy to nie będzie za duży projekt, jak na start. Wiadomo, to jeszcze można wszystko dostosować, tak? To, że aktualnie chcę, żeby to wyglądało w taki sposób, nie znaczy, że coś się nie zmieni. Myślałem też na przykład jeszcze o jakimś tam sprzęcie, który będę mógł zakładać na playera, czyli na przykład jakieś tam, nie wiem, obrączki, czy jakieś wisiorki, które będą dawały jakieś tam bonusy. Wiadomo, no tam pierdę i pstety, na razie się nie ma po co nad tym rozwodzić, ale możecie powiedzieć, co sądzicie, czy zapatrujecie się na taką gierkę, co o niej myślicie, co byście dodali, co byście zmienili, jakie macie sugestie, feedback i tyle. Czekajcie na kolejne update'y, chętnie też podpowiadam na jakieś pytania i chętnie wdrożę rzeczy, które chcieliby zobaczyć gracze. No, także to tyle. Widzimy się w następnym vlogu, siema.